Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Pewnie niektórzy zauważyli, że do oferty sklepu trafiły dwa modele aerografów od firmy Gallery. Są to aerografy klasy premium w dwóch wersjach 02, jak i również Mobius 03. Są to, te aerografy nazywają się po prostu Mobius. Ja chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować aerograf, który używam od ponad pół roku. Na początku roku go zakupiłem, żeby przetestować, zobaczyć, co będę sprzedawał. Tak prezentuje się aerograf po wyjęciu z pudełka. Poza tym, że ma odkręcany kieliszek. Jak widzicie, on jest używany, ale jest wyczyszczony przeze mnie. Ale powiem Wam, że byłem bardzo mile zaskoczony, kiedy otrzymałem ten aerograf. Był bardzo dobrze zapakowany w to pudełko. Następnie mam bardzo dobrą instrukcję obsługi tego aerografu, jak on jest zbudowany, czego należy unikać. Więc tutaj, jeżeli chodzi o instrukcję, to jestem bardzo zadowolony. W niewielu producentów aerografów zamieszcza tak dobrze napisaną instrukcję i powiem Wam, że ja byłem bardzo mile zaskoczony. Mamy również tutaj karteczkę od producenta, od Galerii, gdzie możemy szukać ich w internecie. Następnie znajdujemy woreczek z uszczelkami gumowymi i teflonowymi, żebyśmy nie musieli, powiedzmy, za chwilę, jeżeli coś uszkodzimy, szukać. Jak i uwaga, znajduje się smar. Nietoksyczne, to jest ważne. Mamy też smar. Byłem mile zaskoczony. Tutaj było właśnie w ten sposób całość spakowana. I teraz tak, ten aerograf, bo jeżeli chodzi o tą firmę Gallery, z tych Gallery Premium wypuściła, zresztą macie tutaj napisane Gallery Premium, wypuściła dwa aerografy. Jeden to jest Mobius 02, czyli tutaj mamy pływającą dyszę 02 z regulacją dopływu powietrza, z pływającą dyszą. I posłuchajcie, drugi to jest Mobius 03. Mobius 03 jest do większych modeli przeznaczony, ma większy zbiorniczek, nie ma tej regulacji, no i tam jest po prostu dysza 03. No i nie ma tej regulacji. I tamten, tak jak producent mówi, jest, powiedzmy, do malowania większych modeli, do dużych powierzchni, a jeżeli chodzi o precyzyjne malowanie, no to zalecają właśnie ten z dyszą 02 i ewentualnie możemy sobie regulować dopływ powietrza do aerografu. Jest oczywiście też przejściówka do szybkozłączki. Zaraz Wam pokażę, na czym to polega. Bo jeżeli mamy na wężyku szybkozłączkę, na przykład inny aerograf podpięty, tutaj akurat jest Evolution Silverline, no to sobie zdejmujemy, to jest też do precyzyjnego malowania, ale bez regulacji ciśnienia. No i sobie podłączamy automatycznie drugi aerograf. Bo na przykład mamy 0305 aerograf i potem sobie skończyliśmy malować, przechodzimy do precyzyjnego malowania, sprawdzamy sobie, jak maluje, oczywiście czy dobrze farbę dobraliśmy, odpowiednie proporcje, jakie mamy ciśnienie na aerografie. Ja na przykład używam 20 PSI. I teraz zajrzymy do środka, do tego właśnie aerografu. Jak on jest zbudowany? Zbudowany jest w ten sposób, że tak, mamy tutaj regulację oczywiście plamki. Tu trzeba to od razu, chcę Wam zaznaczyć, że w ten sposób mamy zabudowany i zwróćcie uwagę, tutaj jest dociśnięte, że tak naprawdę dźwignią nie rusza, spustem aerografu. I tu sobie mogę po prostu daną plamkę ustawić, wyregulować. No ale to w dzisiejszych czasach jest już standard.
ale wykonanie jest perfekcyjne. Powiem Wam, że jak ja zobaczyłem ten aerograf na początku, oczywiście w internecie, no to tak, wow, nie? No, ale jest to jest wykonywane w Chinach. No i teraz posłuchajcie, czy aby na pewno dobre. Znam wielu wyśmienitych modelarzy, którzy malują, posłuchajcie, chińskimi aerografami. Mają dwa, czasami jeden, dwa i powiem Wam, nie mają żadnych problemów. No wiadomo, że jak komuś coś nie pasuje, tak jak niektórym osobom na przykład nie pasują farby na przykład akrylowe Vallejo, Amo, Hataka, no jeszcze Italeri na przykład, czy ICM, i upiera się z uporem maniaka, że tylko i wyłącznie tam, ja nie wiem, czy po prostu nie próbował pomalować, czy może nie umie malować, powiedzmy, danymi farbami. Ja używam tylko i wyłącznie farb akrylowych. Tu na przykład mam taki jeden zbiorniczek właśnie, tu mamy Amo, tu mamy, co tutaj mamy, tu mamy Hatakę akrylową, Hatakę celulozową, a w innym jeszcze tutaj pojemniku mam farbę Vallejo. I powiem Wam, jestem bardzo very happy, szczęśliwy. Teraz tak, jeżeli chodzi o wykonanie, bo wykonanie no, jest dość istotne. Fajnie jest, że jeżeli mamy coś w ręku, co nam się podoba, tak? I teraz zdejmiemy sobie osłonę tylną z regulacją, wyjmiemy sobie, odsuniemy iglicę, zdejmiemy osłonę. Zakręciłem mocno. Zdejmujemy tą osłonę. Ja czasami maluję bez tej osłony, żeby było bardziej precyzyjnie. No tutaj widzicie, wystaje igła. Następnie sobie odkręcam głowicę z dyszą. Dysza jest pływająca, prezentuje się tak. I ja na przykład, wiem, może niektórzy się dziwią, no tutaj mogłem igłę trochę doszorować. Posłuchajcie, tak ja wyjmuję iglicę z przodu. Dlaczego z przodu? Bo nie chciałbym, żeby na przykład jak gdzieś tu znajduje się farba, to żeby ona mi wchodziła na tył aerografu. No tu mamy akurat prześwit i to fajnie widać. A ja po prostu mam tak, pewien specjalista starej daty powiedział mi, że po prostu miał dosyć ciągłe czyszczenia problemów z aerografem i wyjmuje od tamtej pory iglicę z przodu. Tym bardziej używając właśnie pływających dysz. Ja tylko przeszedłem na takie aerografy. Teraz tak, jeżeli sobie wyjmiemy kieliszek, i teraz tak, jak ten aerograf wygląda w środku, jak jest wykonany? Powiem Wam tak, jest rewelacyjnie wypolerowany. Tak naprawdę farba tutaj nie osadza się. Jest, tak jak widzicie, już są pewne ryski takie, powiedzmy, od mojego szorowania, na przykład aerografu. I powiem Wam, że wykonanie tego jest wyśmienite. Ja Wam pokażę, jeżeli gdzieś tu jest inny aerograf, no to niestety aerografie tańsze zdarza się, że są wytrawione przez płyny do farb akrylowych nawet. Czy tutaj jest na przykład jeszcze inny taki aerograf, no więc są nie wszystkie te aerografy dobrze wykończone w środku, tak? Jeżeli chodzi o HS-a, no to zwróćcie uwagę, tak samo jest bardzo ładnie wypolerowany właśnie Evolution. I teraz tak, mamy kieliszek mały, idealnie pasujący do malowania małych szczegółów, detali, tak? Na przykład pre-shadingu. Teraz tak, co tutaj dalej widzimy? Po odkręceniu kieliszka zaglądamy do środka, gdzie ta farba sobie spływa. No więc tu jest uszczelka przede wszystkim teflonowa, której mamy zapas. I co ciekawe, jest bardzo dobrze wypolerowane wnętrze, zabezpieczone. Nie jest to goły metal, powiedzmy odlew wody, tak? Teraz z przodu. Może być trochę zabrudzone, no bo to jest mój aerograf. Teraz zwróćcie uwagę z przodu. Standardowo, zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. I to mnie zaskoczyło tutaj, bo standardowo aerografy, jak sobie zajrzycie,
mają z reguły jeden otwór, którym wylatuje powietrze do mieszania farby i następnie jest to nawet na pływających dyszach jest to po prostu tylko jeden otwór. Gallery Studio wymyśliło sobie coś takiego, że będą 3 otwory doprowadzające powietrze, żeby dobrze wymieszały farbę. I on ma 3 otwory. Jest to podobno nowe rozwiązanie. Ja na podstawie aerografów, które używam lub widziałem, z reguły mają jeden otwór doprowadzający powietrze. Regulacja cały czas działa. Nie ma czegoś takiego, że to się tylko wysuwa, wkręca i wykręca. Tylko w oddzielnym filmie dotyczącym właśnie testu tego aerografu zaprezentuję Wam, jak się nim maluje. W zestawie jest oczywiście element do szybkiego zmieniania aerografów, czyli jak mamy szybko złączkę, co Wam prezentowałem. Tu mamy zawór od spodu, jest również bardzo dobrze wykonany, jest bardzo precyzyjnie wykonany przede wszystkim. I co ciekawe, tu Wam powiem jedną ciekawą rzecz. Tego nie sprawdzałem, czy to można wykręcić. Ale można wykręcić, posłuchajcie. Jedziemy. Mam nadzieję, że nic się nie rozsypie. Nie odkręcałem tego. Cały zawór w ten sposób się prezentuje, nawet jest troszeczkę zabezpieczony. No i teraz sobie przykręcamy. Kurczę, wiecie co? Authentico tego nie odkręcałem. Mam nadzieję, że nic. Teraz zawór. Jeżeli chodzi o zawór, jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, ponieważ jak naciśniemy, nie odciągniemy, tylko naciśniemy, powietrze, słyszymy, że powietrze leci, ale nie farba. Dopiero jak odciągniemy spust. Naciskamy, nie poleci nam farba, dopiero jak odciągamy. Bardzo ważna rzecz. I posłuchajcie, no tak się prezentuje, jest naprawdę perfekcyjnie wykonane. Firma daje pełną gwarancję na to. Jest przede wszystkim dużo... jedna rzecz, posłuchajcie. Zunifikowany ten gwint jest, że jak weźmiemy sobie HS-a, na przykład Evolution, zbaraniałem ostatnio, nie wiedziałem o tym, to sobie możemy, jak mamy inne, na przykład potrzebujemy większy kieliszek, to warto sprawdzić, czy tu się wkręci. I na przykład mogę sobie wkręcić od innego aerografu. Czyli pomyśleli fajnie, no bo na przykład wiadomo, że każdy ma kilka aerografów, no teoretycznie tak jest. Ale okazuje się, że tutaj można sobie spokojnie, jeżeli no oczywiście producent uwzględnił coś takiego, no to możemy sobie ten kieliszek oczywiście wymienić, na przykład jeżeli ktoś ma odkręcany większej pojemności. No i wtedy na przykład sobie malujemy, po prostu nie regulujemy, odkręcamy na maksa tutaj. I jak mamy dużo większy pojemnik, chociaż moim zdaniem ten pojemnik jest naprawdę bardzo duży dla mnie, i to mi wystarczy. Nawet jak maluję duże powierzchnie, to ze względu na to, żeby farba się nie działy jakieś dziwne rzeczy z farbą, która następnie powoduje, wkładam od tyłu albo od przodu. To już, ale jest czyste. I teraz tak, pokażę wam. Nie mogę znaleźć wykałaczki, więc to zrobię na igle. Jak wykonany jest, oczywiście delikatnie nałożę. Tak jest, prezentuje się osłona, znaczy tutaj, gdzie wkładamy igłę, tak? Jest też bardzo ładnie wykonane. W środek jest cały czas czysty, mimo to, że czasami zdarza mi się uwalić. Jak jest wykonana sama dysza. Tak prezentuje się dysza. I ona ma specjalne właśnie takie rowki, które powodują, że powietrze lepiej, tak przynajmniej producent podaje, lepiej wpada i miesza nam farbę i podaje na igłę i następnie wylatuje. Więc jest to bardzo dobre rozwiązanie. On troszeczkę zmienił kolor,
ale to jest normalne po użytkowaniu, to jest bardzo ładnie wykonane, świecące. I co ważne, warte uwagi jest, tutaj mamy 2 nacięcia i podobnie jak w Evolution, znaczy w ogóle w HS-ie, oznacza to, że to jest dysza 2. Jeżeli weźmiemy trójkę, to będzie 3 nacięcia. Tak przynajmniej wyczytałem w internecie. Aerografy idą właśnie do mnie, więc automatycznie pokażę Wam dyszę 0,3. Nie wiem, czy dysza 0,3 po wzięciu takiego zestawu, tak, jeżeli sobie weźmiemy tą osłonę, iglicę, jak i również dyszę, jest możliwość korzystania na 0,2 na przykład. Nie wiem tego. Ja nie stosuję już tak. Kiedyś przekręcałem dyszę, ale to nie był najlepszy patent. Jeszcze jak malowałem na starożytnych Chińczykach i stwierdziłem, że po prostu najwyższa pora, żeby już nie tracić nerwów, że po prostu powinien być jeden aerograf 0,2, drugi 0,3 albo 0,5 do precyzyjnego malowania. Aha, jedna rzecz, ja tego nigdy nie dokręcam na maksa. Na maksa mi się potrafi dokręcić ta osłonka i czasami jak to próbuję odkręcić, to razem z całością. No i oczywiście mamy też dekielek do na przykład do mieszania, tak? Co ciekawego jeszcze tu jest? To niestety jest zamalowane, żeby mi nie gubiło się na biurku. Jest zabezpieczone właśnie taką gumką, która ma otworek, ale na przykład jeżeli chcemy, tu dekielek ten mi spada, nie wiem co jest spowodowane, że podobno w innych jest wszystko ok, ale wiecie co, wolę, żeby mi spadał, aniżeli miałbym, czasami jest tak, że po prostu tego nie można zdjąć. I na przykład jak wlewam sobie na przykład do kieliszka, jeżeli nie wymieszam w oddzielnym pojemniczku, tak, ale wlewam sobie thinner, następnie daję odpowiednią ilość farby i mieszam na twardo, no to sobie tutaj jedynie przytykam i maluję. To jest bardzo fajna sprawa, bo na przykład w tym HS-ie no, nie mam możliwości przytkania, muszę ich używać taki czopek, oni sprzedają oddzielnie, tylko że to jest bardzo twarde. I ja zacząłem używać właśnie tej osłonki do mieszania farby. Tutaj leci powietrze, teraz nie leci. I powiem Wam, że ja miałem obawy, tak, bo produkcja chińska, miałem dużo obaw, wielu przeciwników jest też produktów chińskich, wolą kupić aerograf za powyżej 500, 600, 1000 złotych. I ja dlatego ten kupiłem aerograf, żeby wiedzieć, co wprowadzam, nie na zasadzie jedna baba drugiej babie powiedziała, czyli tam, a ktoś powiedział, że jest do bani, a ktoś powiedział, że jest super. Ja na przykład oglądałem filmy na YouTubie i wielu inaczej. Powiem Wam, gdzie nie wlazłem, ktoś prezentował ten aerograf, czy 0,2, czy 0,3, nie zauważyłem żadnych negatywnych spostrzeżeń. A, tutaj jest ta regulacja, mówiłem. W każdym razie wiele osób używa te aerografy. Tak jak mówię, ja go kupiłem, nie miałem jeszcze go w sklepie, przetestowałem, więc mogę powiedzieć na zasadzie, że no jest fajny Chińczyk, tak? Nie, jest bardzo dobry aerograf od firmy Galerii. Skąd ona jest? Nie interesuje mnie. Interesuje mnie to, że ten aerograf spełnia moje oczekiwania. W pre-shadingu, w cieniowaniu naprawdę bardzo dobrze sprawdza się, jak i również do malowania większych powierzchni, jeżeli chodzi o modele powiedzmy skali 1,72. Nie mam do niego zastrzeżeń. Będzie oddzielny film poświęcony jak nim malować, jak malować. Na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję. Bohaterem dzisiejszego unboxingu był aerograf od firmy Galerii Mobius 02. Dziękuję Wam za uwagę. Możecie już zamawiać te modele oczywiście w sklepach. Link do galerii znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się, cześć!